chcieliśmy Wam powiedzieć i pokazać też kilka słów na temat naszej pompy. Ojejciu. Pompy ciepła i Pompy że ciepła. jak to trzeba dbać, bo nam już o tym powiedziano. Pewnie wszyscy wiecie, raz na miesiąc trzeba otworzyć to dziadostwo, przetrzeć wszystko i popatrzcie, Ale popatrzcie. musisz zejść, kochanie. Dobra, ja poczekaj, bo ja ściągnę ten film Dobrze. i pokażę wam. Popatrzcie, jaki to jest bałagan. Ile to ma? Miesiąc czasu. Żartujesz. Zobaczcie, jak to wygląda. No, nam o tym mówili, no tak, no miesiąc mija, więc Zobaczcie. pamiętamy, ale wow. No. I to wpływa Wam również na ogrzewanie, na wydajność tej klimatyzacji. To nie jest tylko to, że po prostu, znaczy też, że chcecie mieć świeże powietrze w domu, jakiegoś nie grzybem, oddychać grzybem, No. ale to też wpływa na jej ekonomiczność, prawda? Tak, tak. I tutaj nam Pan właśnie bardzo to mocno zaznaczył, że tak prosty zabieg, o którym, żeby nie zapominać, że raz na miesiąc się go przeprowadza, mówi, zrobi Wam to, że nie będziecie mieli jakichś większych problemów później z klimatyzacją, z jakimiś awariami, z usterkami, że nie będzie musiał być serwis tak często przywoływany. Także to widzicie, jaki to jest fajny. I to prosty zabieg. I prosty zabieg. Wyciągacie, tam czyścicie, co widzicie, jest w kurzu i normalnie to dziadostwo pod wodę bieżącą, obtrzepać później te siatki no i tyle. I tyle. No i tyle. Kochani, odsuń tą resztkę sernika, którą mamy, bo nie chciałabym. Jaką już mieć. ręczkę? Aha, tu dobra. Mam z tyłu. Tutaj są takie dodatkowe, to jest jonizujący i to jest jakiś inny, to też się... Ale to jest filtr, to niebieskie, tak? Tak, a on podobno coś dodaje do tego, nie wiem, ja nie wiem właściwie do czego to służy, coś to tam dodaje, no jedno chyba jonizuje powietrze, drugie coś tam jeszcze robi, nie wiem, jakiś bajer. Odnośnie samej tej pompy, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Pompy czy klimatyzacji, no każdy Zwał jak zwał. używa jak chce. U nas się to sprawdza na ten nasz metraż, który mamy tutaj niecałe 30 metrów kwadratowych w środku. Jedynym mankamentem, już odwracam, który jest, to to, że po prostu blisko znajduje się naszych głów, jak my tutaj siedzimy i pracujemy przy komputerze, no jednak no to troszeczkę wieje, ale to nie jest wina pompy, tylko po prostu no, Tak, no, naszego mieszkanka, mieszkanka. lokalizacji jej. Ale to tylko tutaj mogliśmy to po prostu Zamontować. zamontować. Wiecie, tak, to my jakby wszystko patrzymy przyszłościowo i kiedyś ta ściana, mamy nadzieję, wyleci. Ta klima zostanie w tym miejscu, ale pod nią jakby będzie przejście do tego większego pomieszczenia, w którym będziemy żyli. No i po prostu wiecie, jak od czasu do czasu w kuchni zawieje, to nie będzie dla nas to miało żadnego znaczenia, ponieważ my tu tak naprawdę będziemy tylko od czasu do czasu. A w dużym pomieszczeniu, jak już to tam cyrkuluje, to nie ma znaczenia od czasu do czasu. Fakt, że nie jest to upierdliwe, bo jak jest nagrzane mieszkanie, to on tylko raz na jakiś czas się włącza, wiecie, dogrzeje i się włącza. Jest stosunkowo ciche, prawda? Tak, ciche jest. stosunkowo U nas ciche, chodzi naprawdę. 24 na dobę. Właśnie to jest właściwie bardzo ważna informacja. Chodzi 24 na dobę i nam nie przeszkadza absolutnie w spaniu. Powiem Wam, że głośniejszy był ten nasz grzejnik, taki co używamy, jak nie chcemy, żeby nam wiało, bo na przykład coś oglądamy, to w tym momencie włączamy sobie taki zwyczajny grzejnik i on jest głośniejszy. Bardziej buczy i włącza się cyk, 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 a tego nie czuć. To jest jedna rzecz, a przecież zużycie prądu. No, zużycie prądu jest nieporównywalne. Dokładnie, ten nasz kaloryferek, ja później pokażę Wam, jak on wygląda. No nic szczególnego, jedno z tańszych chyba, prawda? Jakiś najtańszy jaki jest. No i dobra. Suszymy i zakładamy i to wszystko. Tak raz w miesiącu takie. To wiecie, tak żeby... Ja tam zakładam lekko wilgotne. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia z prostej przyczyny. Tam leci ciepłe powietrze, w sekundę to wysusza, jeśli jest jakaś potrzeba. No. No to jest ten oto grzejniczek, o którym wcześniej Wam wspominaliśmy. Ile on prądu, kochanie, ciągnie? On od 1,5 od 1,5 kW do 2,5 kW. A klimatyzacja? 900. No, 0,9 kW. to jest oszczędność. I klimatyzacja, powiem Wam, naprawdę robi robotę.
Właściwie nie trzeba absolutnie do minus 14-15 nie trzeba w ogóle dodatkowego ogrzewania używać. Później widać, że spada jej efektywność. Nie na zasadzie, że jest zimno w domu, ale już jakby ta przyjemność jest mniejsza. No, nie wiem jak to powiedzieć lepiej. No i popatrzcie, czyste filtry to jest wszystko. Raz w miesiącu. No i już. Co ja robię? Muszę taśmę. Dobra, bo wyłączę latarkę na chwilę, bo jak robię tutaj te ramy okienne, obklejam, światło mi pada i nic nie widzę, bo one ciemne są, więc muszę sobie tu poświetlać i taśma się Klaudii skończyła, więc muszę ją, gdzie są moje nożyczki? Muszę ją kroić na pół, żeby mi bo nie chcę do sklepu latać. Wiecie co? Nie macie co, nie można jeździć przecież bezsensownie po jeden produkt do sklepu. My mamy ileś kilometrów. No tak, jak to na wsi. To I jest... trzeba sensownie z głową wszystko robić, a jak macie taką taśmę, bierzecie, na pół ciachacie i służy wam do tego, do tych Ja celów, bym które chcecie. powiedział, że z głową, no i z latarką. O, i dupa. I dupa, i zniszczyłaś, a mówiłem, żeby kupić więcej. Ty byś pojechał, prawda? Ja bym pojechał. Tak, tak. Może jakąś fajną dziewczynę bym dla odmiany spotkał. Nie Bez ma. latarki na głowie. Nie ma takich. Nie ma takich jak Wszystkie ja. takie już zajęte. Dokładnie. A taka, która by się nad tobą zlitowała, to byś musiał chyba latami szukać. No, sama bym je znalazła. I wszystko przez ciebie, zobacz, no widzisz co mi się No robi. tak, przeze mnie, no, ciapolindo. Chcesz może latarkę? Bierzesz z latarką łatwiej? Na pewno? Nie. No dobrze. Tylko ma być dobrze. Prawda, proszę cię. Ale ma być dobrze. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz? Gamońcu. To nie ja ci robię. Wszyscy na to liczymy. Ja myślę, że większość tutaj ludzi to chce, żeby mi się właśnie ręka omcknęła. Żebym zniszczył po prostu całą naszą robotę z No silikonową. lepiej, żebyś nie zniszczył tego. Dobra, ale jest ładnie zrobiony. Widzisz? Jak ładnie A wyszło. mogę zobaczyć? Czy ja wiem? Że tak a propos silikonowania się powymądrzam, ale wiem, że są lepsi. Bo już mi podpowiedzi dawali, z których nie korzystam, bo jeszcze nie umiem, ale dobra, mi się z tym. Najważniejsza rzecz to jest w miarę mieć dobry ten pistolet, żeby on nacisk miał równy. Bo i właśnie naciskać tak, żeby cały czas taka sama liczba silikonu wychodziła, a wy w tym takim samym czasie się posuwacie w dół. No i to właśnie, to chyba zapewnia właśnie to najlepsze kładzenie silikonu, chociaż wiesz, nie upieram się, że umiem to robić super. Wiesz, jeszcze położysz z 5 km i będziesz ekspertem. Mam nadzieję, że już nie będę w ogóle musiał kłaść silikonu. Wszystko chodzi o praktykę. Teoria Jasne. teorią, a praktyka, prawda? Jasne. Ten, kto kładzie silikony, to wie o co chodzi. Tak, Natomiast teoretycy mogą sobie gdybać. Nie mogę sobie gdybać.
Dzień dobry, witamy na przyziemnym bagnie, bo u nas ciągle mokro, ale... Przejdźcie mała, przejdźcie mała. O, widzicie? Takie u nas są warunki w naszym pięknym brzozowym lasku, ale słońce dzisiaj świeci, więc każdego dnia jak słońce świeci się cieszymy, bo to chociaż delikatnie paruje. No ale jest jeszcze zimno, bo w nocy było u nas chyba 1 stopień, ale dobra. Nie będziemy teraz o temperaturze gadać, bo każdy wie jaka jest. Chcieliśmy Wam coś pokazać. Marcin woła do mnie: Klaudia, idź po kamerę. No to Klaudia poszła po kamerę, ale w ramach wstępu do Was przemówiła. A teraz idziemy zobaczyć to tajemnicze miejsce, które Marcin odkrył. Za mną. Jak to Marcin odkrył i za tobą? Znowu pozbawiłaś mnie trofeum. Chodź, pokaż, co Ty chciałeś tu pokazać? Tu wam chciałem pokazać, popatrzcie, bo tak, zastanowiło mnie to. To mnie mocno zastanowiło, co tu psy szperały. No to już wiemy, na pewno się najadły jajek, to jest oczywista sprawa. Tutaj to wszystko było wywalone. O, Majka poleciała. Majka poleciała. I popatrzcie tu. Tu zaczęły grzebać. No to myślę sobie, no to pewnie coś mamy. I teraz popatrzcie tam. Oj, trzeba chyba będzie troszeczkę obiektyw rozjaśnić. I to chyba mocno. Nie wiem, mam to zrobić. Ktoś musi trzymać, jak ktoś musi rozjaśniać. Dobrze. Rozjaśniamy. Jeszcze nie widzimy. I nie będziemy widzieć. Poczekajcie, dajcie nam jeszcze sekundeczkę. Nawiała, ale ja już jajko widzę. Dobrze, Marcin, to teraz pokaż może, Dobrze, o co chodziło i co nie mogliśmy Wam pokazać. Znaczy No, kury już nie ma, chciałem wam pokazać kurę, to by było bardziej oryginalnie, a nie że my podrzucamy jajko, ale jest jajko. Była kura zielononóżka. Grażynka, strasznie się codziennie z nią użeramy, ganiamy za nią, bo cały czas jest uparta, żeby jajka znosić w psiej budzie. No wiecie. O, kurde. Co, jest kura? Nie. Drugie jajko? Widzicie, że te same? No. To widać po kolorze, często po wielkości. Kurki robią bardzo zbliżone, ale jaja. No także mamy dwa. No to już wiemy dlaczego. Generalnie porada, idźcie za psami. Tak, ale z drugiej strony zobaczcie, co nam Azja Cwaniara robi. Tutaj, Tak, no patrzcie, to tutaj Marcin Cię zakopuje właśnie. Momencik, Marcin. O, tutaj widzicie, co Marcin teraz zakopuje. Azja podkop robi, bo ona dobrze wie. Czuje jajka. Czuje jajka. To jest mała cwaniara. I teraz pewnie, ale pewnie już w sianie są jajka zjedzone, to jest, znajdujemy tam właśnie, gdzie baloty trzymamy. No i buda dla psa i tu mamy nowe miejsce znalezione. Można dawać psom jajka, ale wiecie, kurę się karmi cały miesiąc. Jeśli ona cały miesiąc wam będzie karmiła psy, no to tak, i to powiedzmy nie jedna kura, tylko gęsi, kaczki, które ciągle znoszą na zewnątrz kilka kurek, to zaczynają być koszty, które są po prostu bez sensu w pewnym momencie ponoszone. No to jest, kurka to jest masę pracy, żeby dawała jajka i te jajka się nam należą. Jak świni tornister, jak to się mówi. O, poproszę bardzo. Skorupka. Wiem, że gdzieś tu zniosła. Słoma nam się skończyła, będziemy musieli jechać do naszego Mireczka kochanego w przyszłym tygodniu. Tak, Bo jeszcze troszeczkę siana mamy, ale wiecie co, ta kubka, która przed nami się znajduje, no to myślę, że może jeszcze z 5 dni i koniec, nic z tego nie będzie. Klaudia.
To naprawdę wygląda, jakbyśmy podrzucali jajka. No. No I tak jest, wiecie, codziennie. Popatrz, drugie. Czwarte raczej. Ty już dzisiaj rano wyciągnąłeś jedno. Zobaczcie, widzicie? Ja nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. One są bardziej kremowe niż te. To Nie, też, nie to jest, widać, wiesz? Nie. To jest też ta jedna kurka musi tutaj znosić. I pytanie, czy nie ma tego więcej. Ale że psy tu nie znalazły, to mnie, powiem ci, trochę dziwi. Ja wiem, że wszystko chce jeść, ale tato jest zawsze najbardziej głodny.